To jest mój syn, Antek. Ma 13 lat. Kiedy cały świat szykuje się do hucznego powitania nowego roku, my budujemy zasieki na wszechobecne huki i hałas petard. To one najbardziej bolą mojego syna, który rozwija się w spektrum autyzmu. Kiedy był mały, chował się pod łóżkiem. Tam czuł się bezpieczniej. Hałas może sprawiać fizyczny, paraliżujący ból całego ciała. Świdruje w głowie, kurczy żołądek, przyspiesza oddech. Paraliżuje. Jak ta zmiana przyjmująca? Wszystko w porządku? Dbajmy o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób poszkodowanych. Zmiana służby. Służba zdana. Służba rozpoczęta. Baczność. Tu do miejsca pełnienia służby rodzi się. Spocznij. Dziękuję. Dzisiejszy telefon to powiedział. Też przekazujemy sobie najważniejsze informacje, co wydarzyło się podczas ostatniej służby, jakie są plany na dzisiejszą służbę oraz zbieramy dokumentację z całej służby, która się wydarzyła, ale też dokumentację kadrową, dokumentację gdzieś tam finansową. To jest grudzień, tak? Tam w liście jest grudniowej wpisane. Sztuki 7,5, 4 sztuki 5,2, 4 sztuki 42, podacie informacja. Przeprowadzono przegląd serwisowy latarek kątowych, jedna jest wycofana. I wymieniono baterie w radiostacjach, 4 sztuki są wymienione na nowe. Nie? Paulo. Ktoś się wyrzucił? Paulo. Co? Dodatkowy? No panie Piotrze, mogę tą butelkę? No. Co? Teraz panie Piotr? No, nie pamiętam butelkę. Panie Piotr? Tak, witam w mojej kuchni. Magdalena Gessler. Staramy się nadawać na tych samych falach. Warunki służbowe, staramy się, że też, żeby nie było aż tak, żeby nie było tak zwanego betonu. To, że ktoś ma wyższy stopień od kolegi, no to nie oznacza, że musimy sobie perpanować. Jesteśmy na akcjach, jesteśmy na zdarzeniu. No, musimy, jeden drugiego musi sobie zaufać. Nie ma tak, że ja nie wejdę do pożaru z danym delikwentem, bo go nie lubię, nie? No, staramy się te relacje jakoś tam zaciskać. Jesteśmy 24 godziny na dobę ze sobą. Jest to sporo czasu. Razem wychodzimy na zdarzenia, razem jakby odpoczywamy, razem uprawiamy sport. Godzina 9:00, rozpoczynamy sprawdzenie łączności radiowej. 307-21 do Poznania. Zgłasza się 307-21, słyszę bardzo dobrze. Kiedy miałem 13 lat, uratowałem życie mojemu koledze. Byłem świadkiem wypadku kolegi, którego poraził prąd. I dzięki temu, że na szczęście może tam byłem, udało mu się udzielić pomocy i kolega przeżył, chociaż miał bardzo duże obrażenia, poniósł. Myślę, że jakieś przełożenie to mogło mieć na to, że zostałem strażakiem. Że czuję się w tym, że czuję tą pomoc ludziom, że ta adrenalina, ta różnorodność zdarzeń, różnorodność pracy wykonywanych, do czego jesteśmy wzywani, to mi się podoba, to mi odpowiada. Mówi się, że jak człowiek robi to, co kocha, to nie przepracuje ani jednego dnia. No i ja właśnie w tym środowisku tak się odnalazłem. Ja pamiętam swoją pierwszą sytuację. Pierwsze sytuacje się pamiętam. Miałem wisielca. Po prostu uciekł ze szpitala, mieliśmy poszukiwania, no i okazało się, że pacjent powiesił się, tak? I teraz trzeba iść zobaczyć, czy ta osoba jeszcze może da się uratować. Tak samo jest z topielcem. Mieliśmy na Malcie dekor tutaj w Poznaniu. Przykład, że młody chłopak właśnie też pod wpływem alkoholu chciał popływać, zasłabł, no i już po prostu poszedł na dno, utonął po naszych poszukiwaniach. Musieliśmy wzywać specjalistyczną grupę nurkową, no i dopiero nurek gdzieś tam po sonarze dopiero go znaleźliśmy, już niestety nie udało się ratować. I wiadomo, pierwsze kroki są krokami najtrudniejszymi. Był ten czas unitarki, gdzie nas sprawdzano. Człowiek badał, doświadczał generalnie, jak reaguje tam w porze nocnej na gwałtowne zrywanie siebie. I to sukcesywnie hartowało tutaj człowieka. Te początki w straży akurat były takie ciekawe, no, a zarazem też ciężkie. No i człowiek zdecydował, że jak już wskoczy do tej wody, no to w tej wodzie pozostanie.
No i tak z rok na rokiem, aż w końcu no wybiło tutaj ten 13 lat. Sporo człowiek nie zorientował się, kiedy to wszystko tak naprawdę zleciało. No i jestem do tej pory. Różne podpalenia, jakieś niewypały, podpalające suchą ściółkę, suchą trawę. Ale straż nie jeździ tylko do pożarów, bo my praktycznie w tych czasach już jesteśmy od wszystkiego. Trafiliśmy na młodego chłopaka, fanatyka w ogóle radiacji, promieniowania, chemii. Miał przy sobie prywatnie na własny użytek różne czujniki, które właśnie wykrywały promieniowanie. I twierdził, że zamówił drukarkę i ten czujnik, mając przy sobie, rozpakowując tą drukarkę, zaczął mu po prostu pikać. Bardzo wysoko postawione władze w naszym kraju, bo cały zarząd atomistyki poprzez wojewodę, tam już poszły decyzje i tak dalej. Zostaliśmy zadysponowani na takie miejsce bo to było akurat na naszym terenie. No i po rozpoznaniu, po decyzjach wezwaliśmy specjalistyczną grupę chemiczną na miejsce. No i faktycznie okazało się, że jest to element promieniujący, który stwarza pewnego rodzaju zagrożenie. No i tak naprawdę co dalej z tym, jako strażacy. Ten chłopak okazało się przez lekkomyślność, strach i wszystko okłamywał nas, bo stwierdził, że to przyszło z drukarką. A tak naprawdę nabył to gdzieś z czarnego rynku. W nocy sylwestrowej, no to może nie z mojego doświadczenia, krokodyl w parku był, nie? Co za zdarzenie właściwie, nie? Krokodyl w parku. Osoba zgłaszająca była silnie zaniepokojona tym faktem. No, pierwszy zastęp przybył na miejsce zdarzenia, zrobił rozpoznanie, no faktycznie coś jest gadopodobnego. Po rozpoznaniu okazało się, że to jest po prostu dmuchany krokodyl służący dzieciom do pływania, nie? Stanowisko kierowania Milewski, słucham. Dzień dobry. Co się dzieje, proszę mówić? Piecyk się rozstrzelił, dzieciaki zasłabły, mieszkamy w kamienicy. Proszę powiedzieć, jaki adres? W Poznaniu, tak? Tak, w Poznaniu. A? Tak, proszę, szybko. I co się dzieje tam? Piecyk chyba się rozstrzelił. Wróciłem z pracy, dzieciaki zasłabłe w innym pomieszczeniu są. Nie wiem dokładnie. Ale ma pan okna w domu otwarte? Nie. Proszę otworzyć okna i proszę wynieść dzieci do bezpiecznego pomieszczenia. Jakie jest wysoka ta kamienica? 4 kondygnacje, 4 piętra. Proszę powiedzieć swoje imię i nazwisko. Ten numer telefonu to jest numer pana zgłaszającego? To jest mój numer. A jest jeszcze ktoś zagrożony? Moje dzieci są nieprzytomne, nie wiem. Dobrze, proszę wynieść dzieci w miejsce bezpieczne oraz poinformować sąsiadów. Dobrze, okej, już to robię. Proszę czekać na przyjazd straży pożarnej, ja zgłoszenie przyjąłem, jednostki są zadysponowane. Dobrze, dziękuję. Przyjedźcie, proszę szybko. Dziękuję. Zgłaszam wyjazd alarmowy dostępu 30721, 2553, ulica 8, rozstrzelenie gazu.
tutaj nawiązując do Sylwestra, to był mój pierwszy Sylwester. Robi się taka bardzo duża impreza masowa w całym kraju, można tak to nazwać, bo każdy świętuje Nowy Rok praktycznie. Nieważne, czy to w zaciszu domowym, czy jakaś sala, czy domówka, czy jakiś plener, party i tak dalej, tego jest po prostu pełno. W związku z tym też rosną bardzo duże zagrożenia. Po pierwsze, że to jest gdzieś okres świąteczny i przychodzi też depresja wśród ludzi, gdzieś tam jakaś melancholia, bardzo różne typy rozstania, gdzieś tam dotyka to różnego człowieka, już są z tego jakieś próby samobójcze. To jest bardzo duże zagrożenie dla nas, bo próby samobójcze są różnego rodzaju, rzucenie pod tory, powieszenia na klamce w domach, gdzieś tam przychodzi palenie zdjęć, tak jak na przykład z tego Sylwestra mieliśmy zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu, że wydobywa się zadymienie. Okazało się, że no pan pod wpływem alkoholu, dziewczyna go zostawiła, po prostu nieodpowiedzialnie, nieumyślnie palił zdjęcia swojej ex-luby. Także Sylwester jest bardzo, bardzo specyficzny. Jeżeli chodzi o Sylwestrowy, jesteśmy już z góry nastawieni, że będzie to noc z wyjazdami, prawda? Trzeba zabezpieczyć ten sprzęt, trzeba to posprawdzać, czy jest wszystko kompletne, załóżmy na to nasza torba medyczna, czy jest sprawny sprzęt, samochody gaśnicze, żeby wody nam nie zabrakło na samochodach. Specyficzne zdarzenie, które pamiętam teoretycznie niby zwykły pożar piwnicy, bardzo charakterystyczny dla nas, którego jest tego bardzo dużo. Po zajechaniu na miejsce faktycznie zlokalizowany został pożar piwnicy. Dowódca zrobił wywiad środowiskowy z właścicielem danego pomieszczenia, bo był akurat na miejscu. Przepytał go, co tam jest, co się znajduje w danym pomieszczeniu, co tam się może palić. Po takim wywiadzie zdecydował, że wpuszcza rotę do środka. Rota to jest 2 ratowników i faktycznie chłopacy zlokalizowali pożar, ugasili go, opanowali sytuację. My swoje działania standardowo zakończyliśmy, ale co się później okazało, z racji tego, że to były godziny nocne, policja zabezpieczała dane miejsce do rana, przyjechał technik policyjny i po swoich tam badaniach stwierdził, że tam jest jakieś laboratorium, gdzie było bardzo dużo materiałów wybuchowych, że w każdym momencie mogło to wybuchnąć i spowodować bardzo duże szkody. Nawet tam był zagrożony cały pion bloku. Mieliśmy, nie wiem, czy szczęście, czy jakąś opatrzność i chłopacy, którzy byli w środku, podawając tam prąd wody, to po prostu nie wybuchło wszystko z nimi w środku. Dowódca podjął tak naprawdę dobrą decyzję, bo był ten wywiad środowiskowy. Po prostu ten pan nas okłamał żywcem, co tam jest i w jakich ilościach. Niekoniecznie osoba musi być tam już nieżywa i tak dalej. Po prostu starsza osoba zasłabła, przewróciła się, nie ma siły wstać, słychać ją, jest z nią kontakt, ale takie drzwi trzeba wyważyć, trzeba tam wejść, trzeba zobaczyć, czy ta osoba przypadkiem nie robiła sobie obiadu, czy nie ma jakiegoś zagrożenia dla nas tlenkiem, czy nie ma czadu. W piecu pan po prostu pijany poszedł dołożyć do pieca, gdzieś tam przez nierozwagę, nieumyślność pod wpływem alkoholu, to oczywiście pomógł w tym, zaczął pychać w tym piecu i ten żar mu wybuchł i się rozprzestrzenił na kotłownię i tam było zadymienie. W miarę szybko udało się to opanować, tam większego pożaru nie było. Dzień jak każdy inny, ale bardzo specyficzny właśnie z racji tego, że okres świąteczny, to raz, alkohol to 2, duże skupiska ludzi to 3. Różne ludzie mają pomysły w stanie skazującym. I tutaj przytoczę ten taki pomysł, że 2 osób, 2 mężczyzn postanowiły generalnie postrzelać do siebie takimi różdżkami, takimi petardami. Jedna osoba dostała w oko, nie? Dostała w oko, zgłaszała, że nic nie widzi przez to oko, że jest nadpalona brew, nadpalone powieka. Bo naprawdę podczas tych zdarzeń, bo jest pożar i na przykład bardzo ludzi krzyczy na nas, żebyśmy szybciej coś robili, że mu się dom pali, żebyśmy to ratowali tamto. My mamy swoje procedury, w pierwszej kolejności ratujemy życie i zdrowie człowieka. To jest dla nas priorytet, ale trzeba też przede wszystkim pamiętać, jest takie powiedzenie, że żywy ratownik to dobry ratownik i nasze bezpieczeństwo jest w tym przypadku najważniejsze i dopiero w drugiej kolejności podejmujemy te działania.
W latach ubiegłych na jednej dzielnicy w Poznaniu dochodziło do palenia różnego typu materiałów, którymi wyposaża się mieszkanie. Podczas tych interwencji spotykaliśmy się z różnym odbiorem ludzi, którzy, no mówiąc wprost, podpalali te materiały, no, ponieważ niektórzy zgodnie z naszą wolą pomagali nam to ugasić, a niektórzy wbrew nam no, nie dopuszczali nas i była konieczna pomoc interwencji policji w tym, abyśmy mogli przeprowadzić nasze działania. Zazwyczaj one się po prostu gubią. Wychodzimy na spacer, jest jakaś petarda, jest jakiś wyskok, to powoduje spłoszenie zwierzęcia. Psy, co jest niesamowite, one się po prostu
potrafią wyswobodzić z najbardziej trudnych szelek i obroży. Ze strachu robią to w taki sposób, że nagle okazuje się i biegną przed siebie. Biegną przed siebie, one wtedy nie słyszą i nie widzą, są mega wystraszone. One mogą nie wrócić i może się coś stać. Podajemy tym, które potrzebują środki uspokajające. W tym roku również te leki zostały podane i tutaj jakoś dało się przetrwać. Tym, co się nie udało, no to już niestety nie udało się też w klinice na Mieszka uratować ich życia. To były 2 koty. Pamiętajmy też o tych, które nie są domowymi zwierzętami. Jestem zawsze przerażona psami przy budzie, kotami, wszystkimi zwierzętami. Natomiast pamiętajmy o tych leśnych, pamiętajmy o tych, które żyją po prostu gdzieś w parkach, ptakach, które no po prostu znoszą to albo kończą po prostu życie w te dni. Hałas i wybuchy fajerwerków mogą realnie wpłynąć na funkcjonowanie części naszego środowiska i społeczeństwa. Osoby ze spektrum autyzmu cechuje nadwrażliwość na dźwięk, dotyk, zapach i światło. Hałas, wybuchy fajerwerków, na to wszystko mogą zareagować paraliżującym bólem bądź też agresją. Myślmy o wszystkich. Bądźmy odpowiedzialni.